Cześć! Witam się z Wami bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam na pogawędkę przy czaju, czyli przy tureckiej herbatce, bo mam zamiar opowiedzieć Wam o tureckich nawykach, które przejęłam w ciągu tych 10 lat mieszkania w Turcji i które już stosuję na co dzień. Także usiądźcie wygodnie, weźcie sobie coś dobrego do picia. Proponuję czaj. I słuchajcie, co mam Wam do powiedzenia. Dobra, no to zaczynam już bez zbędnego przedłużania. Pierwszą rzeczą, która mi przyszła do głowy, kiedy sobie spisywałam moje sławne notatki, było to, że kiedy do kogoś przyjdę w gości, pierwszą rzeczą, którą robię, jest ściągnięcie butów, ale jeszcze przed drzwiami. Czyli przyszłam do kogoś, załóżmy do jakiegoś tam bloku, do mieszkania, prawda, wyjechałam, czekam przed drzwiami, jak ktoś mi otworzy, dzwonię dzwonkiem, gospodarz, gospodyni te drzwi otworzyła, no i pierwsze co robię, to ściągam buty. Wiem, że w Polsce też może jest taki zwyczaj, ale w Turcji się zwraca na to szczególnie uwagę i nigdy, uwierzcie mi, nigdy, przenigdy tutaj nie spotkałam się z tym, żeby wejść do kogoś, do mieszkania, do domu w butach. Należy je zostawić przed drzwiami. Ewentualnie czasem zdarza się, że można te buty wziąć do środka, jeżeli nie wiem, na przykład gość zostaje u nas na noc i boi się, żeby ktoś mu tych butów nie ukradł, no bo takie rzeczy też się w Turcji zdarzają, słuchajcie. No to wtedy się bierze te buty do środka, ale jeżeli ktoś przyszedł do nas w odwiedziny, na kawkę, na herbatkę, na jakieś tam, na obiad na przykład, no to te buty zostają przed drzwiami. Kolejną rzeczą, która jest jakby powiązana z tymi butami, to jeżeli na przykład przyjdziecie do mnie do domu, ściągniecie te buty już przed drzwiami, prawda? I pierwszą rzeczą, którą jakby zrobię, to będzie podanie Wam pantofli, kapci. Nie wiem, jak to tam mówi, w każdym razie ja jestem z Małopolskiego, spod Krakowa i tam mówimy pantofle. Więc jeżeli przyjdziecie do mnie, zostawicie te buty przed drzwiami, to szybciutko przybiegnę do Was z pantoflami. Nawet jest tak, że jeżeli wiem, że spodziewam się jakichś tam gości, jeżeli przyjdą do mnie jakieś koleżanki albo jakaś tam rodzina, no to ja już mam, słuchajcie, takie, można powiedzieć, pantofle w pogotowiu, które mam zawsze przygotowane w szafie i kiedy wiem, że goście przyjdą, to jeszcze zanim oni przyjdą, ja te pantofle już wyciągam i ustawiam zaraz w korytarzyku i te pantofle czekają sobie na gości. No, także to przejęłam na pewno. Patrzę do notatek. Kolejną rzeczą, którą przejęłam, która mi się wydaje, że jest dobra, może też Wam się tak wyda, to jest wszechobecna, słuchajcie, woda kolońska, czyli tak zwana turecka kolonia. Kolonia, wiadomo, odkaża, dezynfekuje. W czasach pandemii, no to wiadomo, że kolonia była tu wszechobecna, myło się klamki, ręce co chwilę się tam, prawda, dezynfekowało. A teraz, wcześniej oczywiście też tak było, a teraz ja w swoim domu, jeżeli przyjdą do mnie goście, zawsze tutaj, zaraz za drzwiami wejściowymi, w korytarzyku tutaj w domu, mam buteleczkę kolonii i jeżeli ktoś widzi, na przykład, że mam to albo sam prosi o kolonię, że mu tą kolonię wlać na ręce i wtedy tak on sobie przecieramy je. Albo ja się pytam, czy na przykład chcę kolonię, albo na przykład czasem, często też się zdarza, że na przykład wpadam do domu i zamiast od razu lecieć do łazienki i wymyć ręce, bo na przykład, nie wiem, coś tam mam do zrobienia szybko, no to wtedy kolonia, ręce, dopiero potem do łazienki. Także kolonia. Kolejną rzeczą, którą przejęłam i która bardzo, myślę, że z tych wszystkich rzeczy najbardziej weszła mi w krew, można tak powiedzieć, to jest wspomniana wcześniej herbatka turecka, czyli turecki czaj. Picie tej herbaty po prostu zawsze i wszędzie. I tu słuchajcie, nie przesadzam. Na pewno osoby, które były w Turcji, czy na wakacjach, czy w odwiedzinach urodziny, zgodzą się ze mną. Herbata to życie. W Turcji, słuchajcie, to życie. Herbaty pije się, wiadomo, do śniadania, standardów i niezaprzeczalny must have na wszystkich śniadaniach. Pyszna.
Herbatę pije się w ogromnych ilościach, jeżeli idzie się do kogoś w odwiedziny. Ktoś przyszedł do nas, dajmy na to, nie wiem, na obiad. Ale do obiadu jeszcze jest tam chwilka czasu, no to co się proponuje? Herbatę. Po obiedzie obowiązkowo herbata. Oprócz tego, że w domu w ogromnych ilościach pije się czaj, nauczcie się tego słówka, czaj, czyli herbata, to herbatę pije się bardzo dużo, dosłownie wszędzie. W gościach wiadomo, no litrami się pije tą herbatę. Jeżeli się idzie do jakiegoś urzędu na przykład, proponują herbatkę. Jeżeli idzie się na bazar, czasem zaproponują Wam herbatkę. Jeżeli jesteście w jakimś sklepie, dajmy na to, nie wiem, ostatnio popularne jest bardzo, prawda, mierzenie sukien ślubnych, chodzą dziewczyny, mierzą sukien ślubne itd., itd. I tam co robią? Piją herbatę. No herbata jest, słuchajcie, wszędzie. Ja na przykład idę do szkoły dzieciakom udzielać tych lekcji angielskiego we wtorek i tam zawsze przed lekcją pani mi się pyta, czy może napiłabym się herbatki. Także słuchajcie, herbata wszędzie, wszędzie, naprawdę wszędzie. Na początku to był dla mnie taki wielki szok, że jak mu to można pić tyle herbaty? Ale ta herbata, słuchajcie, jest tutaj tak pyszna i ona tutaj tak smakuje. Jak widzicie, ja mam w takiej szklaneczce. To jest taka standardowa szklaneczka na 100 ml, ale jako miłośniczka herbaty, jako że mój mąż też uwielbia herbatę, słuchajcie, kupiliśmy sobie takie szklanki, może dla porównania, widzicie? Ta szklanka jest naprawdę bomba szklanka, ma 300 ml, ta ma 100 ml. No i w tej szklance oczywiście zazwyczaj też pijemy herbatę. Tą wzięłam dzisiaj tak tylko okazjonalnie do nagrania, bo tak jak mówię, numerem 1 u nas przy śniadaniu jest ta wielka, słuchajcie, szklanica. No, także słuchajcie, wszechobecne picie herbaty litrami, no wszędzie, zawsze, ze wszystkimi i tak dalej, i tak dalej. Młodzi ludzie tutaj bardzo często nie wychodzą do jakiegoś pubu, czy nie wiem, pić jakieś tam napoje wyskokowe, tylko właśnie umawiają się na herbatę. Także nie bądźcie zaskoczeni, jeżeli przyjedziecie do Turcji i na przykład pójdziecie sobie tam gdzieś do jakiegoś sklepu albo na jakiś tam, nie wiem, bazarek i ktoś zaproponuje Wam herbatę. Nie odmawiajcie, jeżeli tylko będziecie mieli ochotę, będziecie ciekawi, jak ta herbata smakuje. Nie odmawiajcie, jest naprawdę pyszna, warto spróbować. Zachęcam. Jako miłośniczka ogromna herbaty, słuchajcie. Kolejną rzeczą, którą przejęłam i na którą zwrócił mi uwagę mój tata, pozdrawiam tatusia serdecznie, to jest tureckie nie i smoknięcie. Czyli na przykład ktoś mi się coś tam pyta po turecku, ale oczywiście w takich rozmowach, codziennych rozmowach, nie że pójdę do urzędu i będę ten gest wykonywać, prawda? Tylko tam na przykład w domu, czy nie wiem, ze znajomymi, ktoś mi się coś pyta i odpowiedź moja będzie nie, no to jak zrobię? Coś takiego. Takie smoknięcie i podniesienie głowy do góry. No, także to przejęłam i na to zwrócił mi uwagę mój tata, kiedy byliśmy w Polsce i na przykład coś mi się pyta, wiadomo, po polsku, no to ja wtedy, wiadomo, nie odpowiadam mu po turecku, tylko robię nie. I po pewnym czasie, słuchajcie, mój tata zaczął mi też tak odpowiadać, jeżeli jego odpowiedź miała brzmieć nie, to odpowiadał mi no, także słuchajcie, to przejęłam też i mój tata też. Kolejnym nawykiem, który przejęłam, można powiedzieć, który przyszedł mi dosyć z trudem, ale przyszedł tak jakby automatycznie z czasem, tego trzeba się nauczyć, to jest, słuchajcie, targowanie się. Na początku ogromnie się wstydziłam. Wiadomo, że no nie będziemy się targować w jakiejś sklepie, w jakimś sklepie, w jakiejś sieciówce, nie wiem, gdzie ceny są ustalone z góry. Ale jeżeli jesteśmy na bazarze, to naprawdę targujcie się i Wam to polecam z całego serca. W tych, wiadomo, regionach turystycznych, no to koniecznie targujcie się. Ale na przykład tu u nas.
dajmy na to, że nie wiem, idziemy na bazarek i są na kilo truskawek po, nie wiem, 135 lir. No to trzeba się zapytać, czy może być 130 lir, a nuż sprzedawca się zgodzi. I tak się naprawdę, słuchajcie, często udaje, więc targujcie się. Mi to przyszło na początku z trudem, bo się wstydziłam tak jakby, ale potem wszystko tak jakby z biegiem czasu weszło mi już w krew. I tego też się nauczyłam. Nauczyłam się targować. Wiadomo, tu 5 lir, tam 10 lir. Czasem sprzedawcy czekają na to, żeby się z nimi zacząć targować. Także słuchajcie, polecam, targujcie się. Kolejną rzeczą, która weszła mi w krew, można powiedzieć, której się tak już mocno trzymam, to jest, słuchajcie, jedzenie jogurtu albo picie ajranu do wszystkiego. Wiadomo, na śniadanie obowiązkowo musi być jakaś tam miseczka jogurtu. Nawet jeżeli nie jem mojego musli pysznego, no to do śniadania musi być obowiązkowo miseczka jogurtu musi na stole stać. Do obiadu, słuchajcie, jeżeli jest to obiad, do którego oczywiście pasuje nabiał, ten napój jakby robiony z jogurtu, czyli ajran. Wiadomo, do ryby nie będę pić, prawda, ajranu, ale do jakiejś tam fasolki, do ryżu, do kurczaka, no to oczywiście musi być ajran. I prawda, zawsze jest tak, przygotowuję obiad i gdzieś tam cyk, 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 szybciutko już przygotowuję ajran, czyli turecki napój jogurtu wymieszanego z wodą. Można jeszcze wsypać sól, będzie lepsze. Także słuchajcie, jogurt i ajran, żyćko, jak to się mówi. Jeżeli jesteśmy już przy jedzonku i przy kuchni, no to oczywiście tureckie śniadanie, które weszło mi w krew, tak zwane serpme kahvaltı, czyli tak jakby śniadanie takie porozrzucane, można powiedzieć. No bo u mnie w domu jak to było? U mnie w domu zawsze było tak, że mamusia przygotowała mi pyszne kanapeczki. Pozdrawiam mamusię jeszcze raz. I te kanapeczki zawsze były przepyszne. Ale odkąd przeprowadziłam się do Turcji, to nauczyłam się jeść te serpme kahvaltı, czyli te śniadania takie, podczas których na stole jest ogrom takich małych miseczek i w tych miseczkach jest wszystko. Sery, miody, jakieś różne, nie wiem, sosy śniadaniowe, dżemy, wszystko po prostu w małych ilościach, ale w takich miseczkach, w takich pojemniczkach pokażę Wam, na pewno nakręcę taki filmik kiedyś ze śniadaniem, macie to jak w banku. No i takie śniadania weszły mi naprawdę bardzo w nawyk. Wiadomo, w tygodniu czasem nie ma czasu na przygotowanie, na zjedzenie takiego śniadania. No bo wiadomo, Zuhad idzie do pracy, Devran idzie do szkoły, ja z Janem, coś tam na szybko staramy się zjeść, więc nie ma takiego rozsiadania się i jakby tego śniadania, tak można powiedzieć, zabrakło mi słowa. Celebrowania śniadania, ale w weekendy to koniecznie musi być to serpme kahvaltı, czyli tak jakby porozrzucane śniadanie, porozrzucane od tych, prawda, miseczek, od tych pojemniczków, jakieś tam jajko, coś tam, no wiadomo, to śniadanie w weekend musi być. Następną taką rzeczą, która weszła mi, słuchajcie, w krew, w nawyki, to jest używanie w mowie tureckiego inshallah, czyli taki jeśli Bóg pozwoli. I od razu mówię, że to stwierdzenie jest używane również przez osoby niewierzące. Jest stosowane w mowie jako taki, można powiedzieć, przerywnik, przecinek. Co oznacza tureckie stwierdzenie inshallah, czyli tak jakby w imię Boga, wolno tłumacząc, to się używa tego zwrotu, jeżeli wyraża się nadzieję na coś, takie tureckie jakby oby. Na przykład rozmawiałam z kimś przez telefon i nie wiem, kogoś tam dziecko na przykład się rozchorowało, no i mówię coś tam, inshallah,
coś tam, prawda? Czyli na przykład, że mam nadzieję, że szybko wyzdrowieję, prawda? Albo jeżeli z kimś się długo nie widziałam, z moją koleżanką którąś i na przykład rozmawiam przez telefon, no i że ona mówi do mnie, że mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. No to ja wtedy mówię inshallah, automatycznie mi się tak włącza, prawda? Czyli to jest tak jakby mam nadzieję, żebyśmy się niedługo zobaczyły. I to mi też weszło w krew, ale no tak jak mówię, w nawyk, ale tak jak mówię, tylko używam tego zwrotu, jeżeli mówię po turecku. No jak mówiła po polsku i używała tego zwrotu, to coś by tam nie grało, prawda? Ale po turecku, no to już się tak, że tak powiem, do tego zwrotu przyzwyczaiłam. No i to zauważam, że i w mowie, i w piśmie, że na przykład z kimś tam rozmawiam na jakimś komunikatorze, to też zdarza mi się napisać. Kolejną rzeczą, którą nauczyłam się też ogromnie, może tu zauważycie albo zwrócicie na to uwagę, gestykulowanie. No miałam tak, jeszcze jak byłam w Polsce, słuchajcie, że mówiąc gestykulowałam, ale w ciągu tych 10 lat mieszkania w Turcji, to mi się tak, słuchajcie, nasiliło, że mówię i mówię. Mówię tu i mówię tu. Jakby ktoś mi związał, słuchajcie, ręce i kazał mi mówić, to ja nie wiem, czym da radę. Oprócz tego, że sobie tam oczywiście poprawiam włos, co nie, no to też pokazuję. Może tu nie widać, bo ja się tak pokazuję Wam bardziej tu, ale w następnej pogadance postaram się trochę obniżyć kamerę i wtedy będziecie mieli okazję zobaczyć, że mówię i mówię. Czyli coś tam opisuję, no i oczywiście albo tak, albo jak, no nie wiem, albo tak, albo, no różnie. Także to mi też weszło, słuchajcie, słuchajcie, w nawyk. Tak mówię, miałam już nawyk, ale mi się to bardzo, bardzo nasiliło podczas mieszkania w Turcji. Te 10 lat jednak zrobiły swoje. Kolejną taką rzeczą, którą zauważyłam, że przejęłam tutaj, to znaczy u mnie w domu też zawsze było tak, że jeżeli do nas przychodzili goście, to mama stawała na głowie, na uszach, żeby tych gości ugościć jak najlepiej. No i tutaj w Turcji też na początku zauważyłam, że bardzo ogromną wagę przykłada się do tego, żeby gości ugościć, przyjąć w domu jak najlepiej. Żeby nikomu nie zabrakło przysłowiowego ptasiego mleka. Nieważne, czy to są goście, którzy przychodzą do nas tylko na herbatę, na kawę, na godzinkę, 2, czy są to goście, którzy przyjeżdżają do nas na przykład i zostają 2-3 dni, czy może troszkę dłużej. Czekajcie, napiję się herbatki. Więc tak, to mi też weszło w nawyk. Staram się każdego, kto przyjdzie do nas, ugościć jak najlepiej, podać różne potrawy, na przykład jeżeli jest obiad, no to obiad wiadomo, i do tego różne sałatki, przystawki itd., itd. Jak widzieliście, na przykład organizowałam urodziny Devrana, no to tam nie było tylko tortu i jednej sałatki, tylko był tort, było ciasto takie ucierane, były bułeczki, były rogaliki, było ciasto francuskie, były chipsy, były orzeszki, no i wiadomo różne napoje, gazowane, niegazowane, soki, herbata, kawa itd., itd. Także tak, Turcy są po prostu mistrzami w goszczeniu się, goszczeniu innych i to też przejęłam na pewno od nich. Staram się, żeby gościom niczego u nas nie zabrakło, żeby byli najedzeni po prostu, żeby byli najedzeni. Więc jak do mnie kiedyś ktoś wpadnie, no to słuchajcie, nie wyjdziecie głodni na pewno. Teraz dalsza część moich notatek. Picie kawy. Wiadomo, w Polsce też się pije dużo kawy. W Turcji też się pije kawę, oczywiście, szczególnie popularną jest ta kawa po turecku, czyli taka malutka kawka zaparzana na zimną wodę, wsypuje się kawę i potem się wszystko razem zagotowuje. No i dobra, to jest ok, normalne, ale co się nauczyłam tu, co weszło mi w nawyk, to jest
picie wody bezpośrednio przed wypiciem kawy i picie wody zaraz po zakończeniu picia kawy. Dlaczego tak jest? Dlaczego Turcy podają tą wodę, tę wodę do kawy? No słuchajcie, mówi się tak, że przed wypiciem kawy po turecku trzeba wypić wodę po to, by oczyścić kubki smakowe, jeżeli coś się tam wcześniej jadło na przykład, prawda? I masz jakiś tam posmak w ustach, żeby jakby oczyścić te kubki smakowe, należy wypić wodę przed spróbowaniem kawy po turecku. No i po wypiciu kawy też należy wypić wodę. Dlaczego? No żeby oczyścić jamę ustną tam, nie wiem, z jakichś ewentualnych fusów, osadów, tak dalej, tak dalej. No i na początku mi się to wydawało dziwne, że co, że będę pić, że po co oni w ogóle piją tą wodę, no nie? Przed, po, no dobra, po może jeszcze, ale tak bezpośrednio przed i potem kawa i potem znowu woda. Ale no słuchajcie, jest w tym jakiś sens. Jeżeli będziecie w Turcji, będziecie pić kawę po turecku, to spróbujcie, zobaczycie, że wtedy inaczej się odczuwa smak tej kawy. Także to też polecam. Kolejną rzeczą, którą też można powiedzieć przejęłam, to jest jedzenie jakby kolacji jako takiego dania głównego, można powiedzieć. Bo w Polsce jest tak, że kolacja, no to jest kolacja, prawda? No to jakieś tam kanapeczki, jakaś tam jajeczniczka, chociaż jajeczniczka może bardziej na śniadanie. Chociaż nie, no nie. Albo jakieś tam parówki, na przykład w domu zawsze było tak, że jakieś tam kanapeczki mamusia, no pozdrawiam, robiła, no i się jadło te kanapeczki, no a tutaj tak nie ma. W Turcji kolacja to jest tak jakby, to jest nie tak jakby, tylko to jest posiłek. Bardzo syty posiłek. Taki odpowiednik naszego, słuchajcie, obiadu. I ta kolacja nie jest wcale jedzona o godzinie 19, 20 czy 21, tak jak u nas w Polsce, prawda? Tylko ta ich kolacja, czyli ten obiad, no nie obiad, ten jemek, można powiedzieć, jest jedzony tutaj, tak można powiedzieć, około godziny 17, 18, no najpóźniej, no to słuchajcie, o 19 trzeba już zjeść. Bo jak się zje tak solidnie na noc, no to potem można mieć problemy ze spaniem. Także oni ten jemek, tą kolację, to jakby najbardziej obfite danie w ciągu całego dnia jedzą i oczywiście ja też jem. No tak, około godziny 17, 18, zależy jak tam Zucha wróci z pracy, no to wtedy siadamy i jemy. Także u nas tak wygląda kolacja, no nie są to bynajmniej kanapeczki albo paróweczki. No i słuchajcie, można powiedzieć już ostatnią rzeczą, chyba że mi się coś przyjdzie do głowy, ale ostatnią rzeczą z moich notatek, no to jest jakby przejęcie tego wierzenia o nazarze, czyli oko proroka, turecki nazar, czyli turecki jakby chronienie ochrona przed złymi spojrzeniami, ochrona przed złymi intencjami. Na pewno o tym słyszeliście. Oko proroka, czyli ta taka, no nie mam tu nigdzie. Oko proroka, czyli to takie niebieskie, taka niebieska dekoracja, prawda? Na pewno to widzieliście. No nie mam przy wózku. No widzicie. Nie przygotowałam się. Także jakby stosowanie tego oka proroka, które ma chronić przed złymi spojrzeniami, przed złymi intencjami itd., itd. Wiem, że w Polsce, no oczywiście, że wiem, jest tak, że niektórzy na przykład na wózku dziecka wiążą czerwoną kokardkę, prawda, żeby uchronić tam przed złymi spojrzeniami, przed jakimiś złymi intencjami, przed zazdrością, no nie wiem, jakimiś tam takimi. No a w Turcji właśnie chronić przed tymi złymi intencjami, przez tymi zawistnymi spojrzeniami ma to właśnie oko proroka. No i słuchajcie, ja jako w Polsce no nie byłam za bardzo, nie wiem, wciągnięta w te czerwone kokardki i tak dalej, no to tutaj w Turcji wciągnęłam się w oko proroka na całego. Szczególnie jak się urodziły moje dzieci, no to zaczęłam to oko proroka, ten nazar bądźu, wszędzie wieszać. Wszędzie, to znaczy, nie no, śmieję się. Słuchajcie, na wózku na przykład, jak wychodziliśmy na spacer z chłopakami,
No to przy wózku tam miałam taki, dalej mam zresztą, bo Janusz dalej używa wózka, taki właśnie oko proroka mam zawiązane, no żeby chronić to moje dziecko przed złymi spojrzeniami, prawda? Więc to mi też tak weszło w nawyk, też to przejęłam. No i słuchajcie, chyba to by było na tyle. Nie dopiłam jeszcze swojej herbatki. Ale chyba nic mi już do głowy nie przychodzi. No tak, także wymieniłam Wam tutaj parę takich tureckich nawyków, które przejęłam, mieszkając w Turcji przez te 10 lat. Ale wiecie co, myślę, że takie przejęcie, może stosowanie niektórych tych tureckich nawyków w życiu na pewno weszło automatycznie, tak jakby do mojej codzienności. Stosowanie tych nawyków na pewno pomogło mi bardziej zrozumieć tę turecką rzeczywistość. Pomogło mi się tu odnaleźć tej tureckiej rzeczywistości. I to nie jest tak, że przejęłam te tureckie zwyczaje, tureckie nawyki i zachowuję się super po turecku i tak dalej. Nie. Owszem, przejęłam te nawyki, ale mam też swoje polskie nawyki, tak? No o polskich nawykach nie będę Wam tu opowiadać. Może kiedyś Wam powiem, jakie polskie nawyki i tak dalej mam tutaj w domu, stosuję z dziećmi i tak dalej, ale to nie teraz. Mam swoje polskie nawyki i będę je mieć i nigdy się ich nie pozbędę, prawda? Nie chcę się ich pozbyć, ale te tureckie nawyki pomogły mi się tak jakby zintegrować z tą rzeczywistością, z Turcją, z Turkami, z mieszkańcami Turcji. No. Także polecam. A nie, tak na serio, jeżeli będziecie w Turcji, koniecznie spróbujcie tureckiej herbatki, po turecku czaj. No. I słuchajcie, to by było chyba na tyle. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca. Jejku, 26 minut, ale się rozgadałam. No mówię, że jak ja zacznę mówić, to mówię i mówię. No. Także dziękuję, że wytrwaliście do końca tego filmiku. Dziękuję za każdy komentarz. Zresztą tak jak w każdym filmiku Wam dziękuję. Będę dziękować, bo dla mnie te komentarze są ważne. Dla mnie każdy like jest ważny. Staram się odpisać i odpisuję naprawdę na każdy komentarz. Jakieś oczywiście komentarze obrażające i tak dalej, bo takie się zdarzają, usuwam. Nie wchodzę w polemikę, także nie próbujcie, bo mnie nie wciągniecie w to. Ale na każdy komentarz z jakimś pytaniem, na jakiś miły komentarz, na jakiś taki neutralny komentarz, oczywiście odpowiem. I odpowiadam. Także za każdy komentarz, za każdy like dziękuję, za każdą subskrypcję dziękuję. Ale jeszcze kto nie subskrybuje, to niech subskrybuje, bo mi brakuje już malutko do 1000. Także zasubskrybujcie, skomentujcie, polajkujcie, dajcie znać, jak się podobał Wam ten filmik. Czy może na przykład byliście na wakacjach w Turcji i w ciągu tygodnia, czy w ciągu 2 tygodni na przykład nauczyliście, coś Wam weszło, któryś z tych nawyków wszedł Wam w krew na przykład. Czy któryś z tych nawyków się Wam podoba, albo czy się Wam któryś z tych nawyków nie podoba, prawda? Dajcie znać. Czekam na jakikolwiek feedback z Waszej strony, jakąkolwiek odpowiedź. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w vlogu, bo następny będzie vlog, który już się tam przygotowuje, ale postanowiłam, że sobie do Was porozmawiam, więc stąd ta pogadanka. No, także trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa!